Cześć! Chciałbym Wam dzisiaj pokazać naszą najnowszą aplikację do programowania robotów Lofi Blocks. W tym filmie chciałbym Wam pokazać tylko podstawowe funkcje działania naszej aplikacji i szybko omówić jej interfejs. Jak widzicie, po uruchomieniu mamy trzy główne sekcje. Z lewej strony mamy menu z blokami, z których będziemy składać nasze programy. Na środku mamy duże granatowe pole robocze, gdzie będziemy umieszczać bloki i tworzyć nasze programy. A po prawej stronie u góry mamy trzy przyciskowe menu z podstawowymi funkcjami takimi jak ta ikonka z główką robota otwiera nam zakładkę, w której łączymy się z naszym robotem. Na liście tutaj pojawią się wszystkie dostępne urządzenia, ja w tym momencie mam tylko jedno. Klikam na Lofi Robota 4 i widzicie, że ikonka z główką robota ma już obwódkę, czyli robot jest poprawnie połączony. Jak sobie też jeszcze raz to rozwinę, to przy tej ikonce mam nazwę urządzenia, z którym jestem połączony. Poniżej ikonka z suwakami otwiera nam monitor czujników, który pokazuje w momencie, kiedy robot jest podłączony, monitoruje wszystkie czujniki, czyli mamy tutaj podgląd czujnika odległości, wszystkich czterech wejść i też pion i poziom to są odczyty z akcelerometru tabletu, którego używamy. I poniżej z tym żółtym nagłówkiem to jest konsola, do której możemy sobie drukować różnego rodzaju odczyty, co będzie bardzo przydatne przy bardziej zaawansowanych programach, ale omówię to kiedy indziej. Ostatnia, trzecia pozycja to jest wbudowany gamepad, który sam z siebie nie wykonuje żadnej operacji, ale każdy z tych przycisków możemy sobie oprogramować, korzystając z bloków, które mamy dostępne. I zaraz pokażę, jak to zrobić. I teraz menu z lewej strony, czyli bloki. Od góry mamy bloki sterujące naszym robotem, silnikami, wejściami, wyjściami, czujnikiem odległości. Kontrola to są bloki, podstawowe warunki i takie bloki, które nam pozwalają tworzyć różnego rodzaju, sterować przepływem informacji w naszym programie. Liczby to podstawowe operacje arytmetyczne na liczbach, logika to podstawowe operacje logiczne, kategoria zmienne to bloki, które zarządzają nam zmiennymi, które sobie sami utworzymy. I zdarzenia to są bloki dotyczące właśnie tego gamepada, którego pokazywałem wcześniej. Duży pomarańczowy przycisk play powoduje start odtwarzania naszego programu. Ikonka z kluczem to miejsce otwiera zakładkę, gdzie zapisujemy sobie nasze programy i też mamy dostępne kilka wbudowanych przykładów. No i okej. Jeśli korzystaliście kiedyś ze Scratcha, to na pewno jakby kojarzycie te wszystkie bloki, one są dość podobne. Podstawowa różnica pomiędzy tą aplikacją a Scratchem to jest fakt, że mamy jeden blok główny, czyli ten tutaj granatowy powtarzaj, on jest obecny już przy starcie każdego nowego programu i też tego bloku nie można skasować. I jeśli umieścimy jakikolwiek blok z instrukcją w naszym polu roboczym, to on jeszcze nie zacznie działać, nawet jeśli klikniemy tutaj odtwarzanie programu, a żeby zaczął funkcjonować, musimy go wrzucić właśnie do tej głównej pętli powtarzaj. To jest ten nasz główny program. Wszystko, co ma być wysłane do naszego robota, znajduje się tutaj. Czyli zobaczycie, że jeśli wrzucam ten blok do pętli powtarzaj, to silnik się automatycznie uruchomił, nie? I też ten program jest odtwarzany w czasie rzeczywistym, czyli na bieżąco, kiedy będę tutaj zmieniać jakieś parametry, to widzicie, że już nam się tutaj dzieją różne rzeczy. I reszta jest też podobna jak w Scratchu. Bierzemy sobie poszczególne bloki, na przykład suwak, który wrzucamy jako parametr sterowania mocą naszego silnika M1. I teraz zobaczycie, że jeżeli steruję suwakiem numer 1, to jednocześnie steruję silnikiem M2. Jeśli jako moc silnika M1 wrzucę sobie wartość przycisk i niech to będzie przycisk strzałka w górę, to teraz widzicie strzałka w górę steruje mi silnikiem M1. Czyli jak widzicie, tworzenie tych programów jest całkiem proste. Żeby zatrzymać odtwarzanie tego programu, klikam stop i w tym momencie wszystko, co się znajduje w pętli powtarzaj, zostaje zatrzymane. W kolejnych filmach pokażę Wam, jak przy pomocy tej aplikacji zaprogramować robota, żeby omijał przeszkody, albo żeby podążał za światłem, albo żeby sterować nim przy pomocy akcelerometru z tabletu, albo żeby sterować przy pomocy tego wbudowanego gamepada. Jest tutaj naprawdę sporo opcji, które można wykorzystać. I też pamiętajcie, że nie tylko muszą to być programy, które sterują naszym pojazdem. Ten robot może być tak naprawdę dowolny i może to być dowolna maszyna, którą sobie tylko wymyślicie.